Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Rowerowych Porad. Dziś opowiem trochę o pojemności przerzutki. Nie zwracamy na to tak naprawdę uwagi na co dzień. Dopiero w momencie, kiedy chcemy wymienić przednią bądź tylną przerzutkę, zaczynamy się zastanawiać, co to jest, do czego ta pojemność w ogóle służy i dziś o tym właśnie Wam opowiem. I zacznę od tylnej przerzutki. Na rynku znajdziemy przerzutki z długim, średnim i krótkim wózkiem. Wózek jest tutaj ten element i długość wózka wyznaczamy między środkiem górnego kółeczka a środkiem dolnego kółeczka. Tak naprawdę ta długość nie jest Wam do niczego potrzebna, ponieważ producenci po prostu oznaczają swoje przerzutki, informują o tym, jaka jest długość wózka. Shimano na przykład oznacza to modelem SGS dla długiego wózka, GS dla średniego i SS dla krótkiego wózka. I na czym polega różnica między długim a krótkim wózkiem? Im dłuższy wózek, tym większą zębatkę będzie w stanie na kasecie obsłużyć. Także również będzie to wiązało się z obsługą przednich przełożeń, o czym też za chwilkę powiem. Krótszy wózek, mniejsza rozpiętość kasety będzie dopuszczalna. Krótki wózek jest też mniej wrażliwy na uszkodzenia, wystające korzenie, wylatujące kamienie spod kół. Długi wózek wręcz przeciwnie jest bardziej na to narażony. Krótki wózek też będzie działał troszeczkę sprawniej, szybciej będzie reagował na polecenia wydawane manetką. I im dłuższy wózek w przerzutce, tym większa jest jej pojemność. A co to jest pojemność i do czego ona jest nam potrzebna? Aby wyliczyć pojemność, bierzemy liczbę zębów na największej tarczy na korbie, odejmujemy od niej liczbę zębów na najmniejszej tarczy na korbie i wynik zapamiętujemy. Następnie bierzemy liczbę zębów na największej zębatce na kasecie i odejmujemy liczbę zębów na najmniejszej zębatce na kasecie. I teraz od tego wyniku z korbą odejmujemy wynik z kasetą i otrzymujemy pojemność przerzutki. Czyli zobaczcie, w przypadku mojego napędu jest to 42 minus 22 na korbie, 30 minus 11 na kasecie. Daje nam to 20 plus 19, czyli 39. Czyli tylna przerzutka zastosowana w moim napędzie powinna mieć pojemność minimum 39. Czyli do mojego napędu nie pasowałaby za bardzo przerzutka ze średnim wózkiem, która ma pojemność 35, ale już przerzutka z długim wózkiem, która ma pojemność 43, jak najbardziej pasowałaby do tego napędu. Czy jest istotne w ogóle, aby dobrać przerzutkę o odpowiedniej długości wózka i odpowiedniej pojemności? Jak najbardziej, z tego względu, że jeżeli wybierzemy przerzutkę z za krótkim wózkiem, za małą pojemnością, będzie ona nam po pierwsze słabo pracować, po drugie może nam wózek przerzutki ocierać gdzieś o zębatki, przełożenia mogą się nie do końca poprawnie zmieniać. Oczywiście to, co podaje producent, ja dobrze wiem z doświadczenia, że można troszkę ponaciągać, ale nie jestem zbytnim zwolennikiem nadmiernego naginania. Wiecie, jeżeli pojemność różni się o 1 czy 2, to spokojnie można tam na to machnąć ręką, ale jeżeli jest to większa różnica, no tutaj to już na własne ryzyko podejmuje się po prostu takie działanie. A co w przypadku, jeżeli z przodu mamy tylko jedną tarczę? Tutaj działamy dokładnie tak samo, czyli od największej tarczy odejmujemy najmniejszą, czyli tak naprawdę wychodzi nam 0, czyli pojemnością będzie tylko różnica zębatek na kasecie. I no tutaj pojawia się też sporo niuansów, ponieważ są przerzutki, które na przykład są dopasowane tylko do napędów z jedną tarczą z przodu. Nie za bardzo zaleca się zakładać ich do dwu- czy trzyrzędowej korby. I drugą rzeczą, na którą też trzeba zwrócić uwagę i to producenci również podają w swoich specyfikacjach, jest to największa zębatka na kasecie, jaką obsłuży dana tylna przerzutka. W przypadku przedniej przerzutki sprawa jest prostsza, ponieważ tutaj pojemność liczymy w ten sposób, że odejmujemy od liczby zębów na dużej tarczy, odejmujemy liczbę zębów na małej tarczy i to będzie mówiło nam, jaka minimalnie powinna być pojemność naszej przerzutki. Drugą sprawą, na którą trzeba zwrócić uwagę, jest to liczba zębów na największej tarczy, jaką obsługuje przerzutka. To znaczy, jeżeli w specyfikacji mamy podane, że na przykład przerzutka współpracuje z korbą 42, to niestety założenie jej do korby 48 może się okazać, że przerzutka nie będzie w ogóle działała, albo będzie działała z jakimś dużym trudem, z dużymi oporami. Także jest to druga rzecz, na którą bardzo warto zwrócić uwagę. Dobierając przerzutki, oczywiście nie patrzy się tylko na pojemność. Przerzutki powinny również współpracować ze sobą, z manetkami, z kasetą, z korbą, z łańcuchem, ale to jest tak szeroki temat, że na pewno nagram na ten temat jeszcze nie jeden odcinek. Tymczasem zapraszam Was do wypełnienia ankiety. Przygotowałem tam dla Was listę tematów, z której wybierzcie po prostu, co chcielibyście obejrzeć w jednym z następnych odcinków. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się, hej!